Czyli co? Udało ci się zarobić w tej Norwegii na część mieszkania? Wystarczy na wszystko i na wykończenie. O, mam specjalną butelkę na takie okazje. Trzeba to uczcić. Tak, trzeba to uczcić. Ale nie tylko to. Co ty robisz? Mogę? Jak nakazuje tradycja, najpierw zapytam was. Chciałbym państwa prosić o rękę córki. W dzisiejszych czasach to rzadkość, by ktoś tak szanował tradycję. Oczywiście. Zgadzamy się. Będziemy dumni, mając kogoś takiego jak ty w rodzinie. Nie zapytałbyś o zdanie, co? Renata! Renata! Dziś w odcinku kobieta z nieznanego powodu kończy wieloletni związek z partnerem. I tak nie zrozumiesz, po prostu zostaw mnie w spokoju. Przyznaj się, masz kogoś. Puszczaj mnie, ała, to boli! Zostaw Niech mnie, pan ją puść, puści. to boli! Kielak grozi Jackowi. Wracasz do formy, ale od miasta to trzymaj się z daleka. A co, grozisz mi? Nie, daję dobre rady. W mieście już nic nie znaczysz, więc nie ma tu dla ciebie miejsca. I bardzo dobrze. Bliźniacy kłócą się o zastawione przedmioty. Ej, zabierzcie ode mnie tego psychopatę! Uspokójcie się, bo potraktuję was gazem. No i co? Uważasz, że nic się nie stało? No ale co się niby takiego miało stać? Odrzuciłaś zaręczyny. Nie wiem, miałam obowiązek je przyjąć? No wiesz, wydawało nam się, że jesteście z Błażejem szczęśliwi. Nie muszę się wam z niczego tłumaczyć. Przestań tak rozmawiać z matką, bo mi szlak trafi. Reniu, przecież Błażej jest porządnym, uczciwym chłopakiem. Wiemy, że bardzo cię kocha, zresztą ty jego też. No i powiedz, co się między wami wydarzyło? To jest moja sprawa. No kochana, nie. To nie jest całkiem twoja sprawa, dlatego że jesteśmy twoimi rodzicami i jakieś wyjaśnienia nam się należą. Ale ja się w wasze życie jakoś nie wtrącę. Przestań się z nami bawić w ciuciu babkę. Ale mnie takie życie nie interesuje. Jakie? No to takie jak wasze, jakieś takie puste. To wszystko to jest tylko namiastka szczęścia. Żyjecie w jakimś jednym wielkim pieprzonym kłamstwie. Renata! To ja po prostu potrzebuję zmiany, rozumiecie? Zmiany! Renatka! Renata! Jacek, co ty nie jesz? Jakoś nie mam apetytu. Marysia, a śniadanie? Ja mam kanapki do szkoły. Pa. Czy w tym domu już naprawdę nikt nie je śniadań? Nawet 3 metrów nie przejdę bez tych pieprzonych kijków. Nie, ja tak świetnie sobie radzisz. No, jak widać na załączonym obrazku. Jeszcze parę tygodni temu nie mogłeś wstać z łóżka, a teraz no zobacz. Teraz to podpieram się jak jakiś staruch. Jacek, no musisz być po prostu ostrożny, bo w ten sposób tego nie przyspieszysz. Przede wszystkim to muszę wyjść z tego domu, bo inaczej oszaleję. I muszę to zrobić bez kul. Dam radę. Wiem, dasz radę. Wierzę w ciebie. Tylko musisz być cierpliwy. Trzymaj. Na pewno? Widziałam, jak się stara. Bałam się tylko, że to były próby ponad jego siły. To mogło się źle skończyć.
Renatko, posłuchaj. A co ty robisz? Wychodzę. Dokąd? Dokądś. A nie, moja panno, chcemy wiedzieć. Ale nie będziecie mnie tu chyba siłą przytrzymywać, co? Ty nie masz prawa nas tak traktować. Ale ja jestem dorosła i chcę mieszkać sama. Gdzie? Renata, co się z tobą dzieje? Najpierw odrzuciłeś zaręczyny, a teraz chcesz się wyprowadzić. Córeczko, powiedz nam w końcu, co się z tobą dzieje. No ale jeju, wy przecież i tak tego nie zrozumiecie, no. Może spróbujesz. Nie mam zamiaru, no. Odsuń się, proszę. Nigdzie nie pójdziesz. Jak sobie chcecie w takim razie? No, a dokąd ty dzwonisz? No na policję, nie będziecie mnie tutaj siłą przytrzymywać. To znaczy, że monitoring już działa, tak? Działa, nagrywano już nas nawet od 15 minut. O, proszę. Cena tak, jak się umawialiśmy. Dobrze, panie Kazimierzu. Tak. Właśnie skończyli montować. Tak, kamery już działają. Dobrze, to do widzenia. Fakturka. O, dziękuję bardzo. Do widzenia. Ty, no ciary mnie po prostu przychodzą, jak myślę o tym, że Adek o mało nie stracił życia. Jeszcze gorzej z Patrycją. Weź, no, jeżeli to jest prawda z tym domem publicznym, to jest jakaś masakra. Gadałem z Kazimierzem. No z Adkiem w ogóle się nie da rozmawiać, jest kompletnie załamany. A dziwisz mu się? Najpierw był na nią wściekły, że uciekła, a teraz się okazuje, że to jest kompletnie nie jej wina. Patrycja nie była święta, ale miałem nadzieję, że policja odbije ją z rąk tych bandytów i dziewczyna wróci do Adka i do dziecka. Kilkanaście minut po telefonie Renaty w domu jej rodziców zjawili się policjanci i wysłuchali stanowiska obu stron konfliktu. To co, zostawicie mnie wreszcie w spokoju, czy panowie mają was zakuć w kajdany? I ona może sobie tak po prostu wyjść? Jest dorosła, może robić co zechce. Ma pan córkę? To nie ma nic do rzeczy. Proszę pana, gdyby to była pańska córka, to chyba chciałby pan wiedzieć, co się z nią dzieje. Zgodnie z polskimi przepisami prawa, państwa córka nie musi się państwu z niczego tłumaczyć. A, wie pan, takie Ale gadanie. jesteśmy jej rodzicami, należy nam się szacunek. Nie, no nigdzie nie pójdziesz. Niech pan ją... Coś zrobią, no proszę. Niech pan ją zostawi, bo i pana będziemy musieli zatrzymać. W dupie to mam, to moja córka. No ale słuchaj, weź przestań, bo za chwilę ciebie aresztują, już w ogóle sama zostanę. Daj spokój, odejdź. Renata, powiedz przynajmniej, gdzie ty będziesz mieszkać. Nie wasz interes. Córeczko! Proszę już nie nagabywać córki. Nie musi państwu odpowiadać. Renata! Dzwonili twoi rodzice, co jest grane? Nic, zostaw mnie. Dokąd idziesz? Nie powiem wam. Wczoraj dałem ci spokój, ale dzisiaj nie odpuszczę. Nie mam ci nic do powiedzenia. Dlaczego nie odbierasz moich telefonów, nie odpisujesz na SMS-y? No bo przestałam cię kochać. Co takiego? Nie wierzę ci. Wszystko się zmieniło. Co takiego się niby zmieniło? I tak nie zrozumiesz, po prostu zostaw mnie w spokoju. Przyznaj się, masz kogoś. Puszczaj mnie, ała, to boli! Zostaw mnie, puść, to boli! Zna pani tego człowieka? Tak, to jest mój były chłopak i nie chce mi dać spokoju. Renatko. Chciałabym zgłosić nękanie. Co? Oszalałaś? Porozmawiajmy spokojnie. Wszyscy się o ciebie martwimy. To znajdźcie sobie jakiś inny obiekt do zmartwień. Nie będziecie mi mówić ciągle, co mam robić. Ja już jestem wolna. Panowie, to jest moja dziewczyna. Jasne. I dlatego stwierdziła, że nie chce mieć z panem żadnego kontaktu. Proszę. I to dla pani. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No i fajna lampa. 120? Nie stracimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłem ciekaw, dobry. ile za takie coś mógłbym dostać? A gdzie pan zgubił drugą połowę tego roweru? To jest monocykl. Myślałem, że pracują tu bardziej kompetentni ludzie. Nie, kolega żartował. Wiemy, co to jest monocykl. Zastanawiamy się tylko, czy znajdziemy chętnego na takie coś. A czemu nie? No wie pan, to jest specjalistyczny sprzęt, cyrkowy. Tam, dzieciaki uwielbiają takie gadżety. Wywijają na nich lepiej niż cyrkowcy. No nie wiem, ja zatrzymałam się na rolkach i deskorolkach. Dzisiejsza młodzież uwielbia wyzwania, a jazda na czymś takim to prawdziwa sztuka. Nagrywają te swoje popisy i wrzucają do sieci. No nie wiem, ale pasjonaci szukają takich gadżetów w sklepach sportowych.
Jak mają dzianych rodziców, bo taki sprzęt to ze 2000 potrafi kosztować. A pan umie jakąś sztuczkę na tym monocyklu zrobić? Albo to jedną, tylko akurat teraz mam kontuzję kolana, a potrzebuję gotówki. Czyli co, chce pan szybko odebrać? Za kilka tygodni odkupię. Dobrze, ale 2000 na pewno za to panu nie mogę dać. Trudno. Pokaż. Koniec końców stanęło na 200. Model wart był 1000 zł i nie był mocno zużyty. Zdziwiłem się, że facet przystał na tak niską kwotę. I to wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Może chcesz pożyczyć do domu i poćwiczyć? No co ty, wystarczy mi jeden inwalida w domu, a ja na pewno się na tym połamię. Jej! Uważaj na trąbkę, bo zgnieciesz tam. A, sorry. Pan. Jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam sporą ilość biżuterii na sprzedaż i jeszcze telefon. Już pokazuję. Proszę pokazać. Proszę bardzo. Ojejku. Ojej, ale śliczne. W ogóle mam pani tutaj same piękne rzeczy. Wow. Renata! Nie wiem, co ty mnie śledzisz, powariowałeś? Państwo się znają? Tak, ale ten człowiek mnie prześladuje. Proszę zadzwonić po policję po prostu. Może wyjaśnijmy to na spokojnie. No na właśnie razie, z nim dobrze? się nie da na spokojnie, no przecież dzisiaj już miał do czynienia niestety z funkcjonariuszami prawa. To prawda? Nic nie rozumiecie. Z nią się dzieje coś dziwnego. Renatko, Ej, zostaw mnie, proszę cię! Proszę wyjść z Lombardu. ale jestem klientem, może coś kupię. Nie chciałem awantur, dlatego pozwoliłem, żeby facet się rozejrzał. Miałem nadzieję, że się trochę uspokoi, no i pilnowałem, żeby nie zbliżał się do tej klientki. Ja jeszcze mam parę innych przedmiotów na sprzedaż. Okej, to będziemy wypisywać osobną umowę. Dobrze. Już. Proszę bardzo. Sprawdzisz to? Tak. Kurka. Dlaczego sprzedajesz wszystko? Proszę, co cię to obchodzi? To są moje rzeczy i mogę z nimi zrobić, co chcę. Kupuje pan coś? Jeszcze się rozglądam. Jeszcze bym zapomniała. To do tej biżuterii można. Aha, dobrze. Nie możesz, Człowieku, nie przeginaj. ale chcę odkupić ten pierścionek. Ale ta pani go jeszcze nie sprzedała. Poza tym dopiero próbuje go wycenić. Co ty w ogóle wyprawiasz? Odkupuję co moje. Przestań się wreszcie wtrącać w moje życie, dobrze? To może lepiej powiedz, masz kogoś? Jezu, to i tak zresztą bez znaczenia. Ty i tak nic nie zrozumiesz, tak? Proszę pana, proszę wyjść z Lombardu. Ale przecież nie robię nic złego. Robi pan zamieszanie. Proszę wyjść raz, dwa. Dziewczyna była naszą klientką, chłopak nie był. Musiałem chronić dziewczynę, dlatego stanowczo wyprosiłem tego faceta z Lombardu. Dziękuję. Chcę tylko porozmawiać. Proszę pana, ta pani sobie tego nie życzy. Przecież nie robię nic złego. Proszę dać jej spokój, to jest moje ostatnie ostrzeżenie. Nie ma pan prawa interweniować. Człowieku, odejdź. To jest naprawdę irytujące już. Widzi pan, z nim nie ma rozmowy. Niech pan lepiej zadzwoni po tą policję, bo ja nie mam z czego, pozbyłam się telefonu. To proszę, zadzwoń z mojego. Przepraszam pana, przepraszam, mogłabym się z panem zabrać? A o co chodzi? Nie, no ten człowiek mnie prześladuje. Wezwać policję? Nie trzeba, Dobrze, nieważne. Wystarczy, proszę że się pan wsiadać. Zabiorę. A pani wali... Spokój się. No nie puszczaj mnie, zostaw! Co ty robisz? Odpuść, mówię serio. Zostaw mnie, człowieku. Nie miałem pojęcia, co wcześniej łączyło tych dwoje, ale skończyło się na tym, że dziewczyna odjechała w siną dal z nieznajomym. Że też ludzie się nie potrafią normalnie dogadać, tylko... Tak. No wiesz, miłość, emocje. Ciekawe tak naprawdę, co się między nimi wydarzyło. Nie wiem, no, ale ta dziewczyna była dziwna. No, a ten chłopak nie lepszy. Ale za to towar jest naprawdę fajny. Zarobimy. A to, słuchaj, nie próbujesz jeszcze? Nie, no co ty. No, dawaj, spróbujemy. Ja cię przytrzymam. Źle próbowałaś, dlatego ci nie wychodziło. Chodź. No ty sam spróbuj, cwaniaku. Nie utrzymasz mnie, jestem za ciężki. Chodź. No dobra. Ale trzymaj mnie mocno. Dobra, wskakuj na siodło. Daj mi wejść. O. Dobra. Dobra? Dobra, jadę. O. Wow!
I byś padła na gabloty. To. Dzień dobry. Ja jednak podziękuję. Testowaliśmy nowy sprzęt, przepraszam. Tak, testowaliśmy. A ja kojarzę ten rowerek. Taki jeden chłopak z mojej kamienicy ćwiczył na nim różne akrobacje. Tak, no to widocznie przesadził, bo wysiadło mu kolano i musiał zostawić ten monocykl. Tak? No nie wiedziałam o tym. No tak przykro mi w sumie. Ale no trzeba przyznać, że chłopak miał talent. No, To Możemy... czym możemy służyć? a momencik. Widać, chłopak był znany i rozpoznawalny na ulicy. Ale jak się sami przekonaliśmy, to trudny i niebezpieczny sport. Po południu Błażej spotkał się z rodzicami Renaty i szczegółowo opowiedział o zajściu w Lombardzie. Dlaczego wszystko wyprzedała? Dlaczego w ogóle od nas odeszła? Błażej, czy wy czasami nie pokłóciliście się? Nie no, przysięgam, nie wiem, o co jej chodzi. No, zostawiła tylko kilka ubrań, ale to w ogóle wygląda, że się całkowicie wyprowadziła. Pozbyła się wszystkiego, co ma dla niej jakąkolwiek wartość, tak jakby chciała zapomnieć o dotychczasowym życiu. Ale co, tak źle jej było z nami? Ktoś jej namieszał w głowie. Państwo o niczym nie wiedzą? O czym? Może spotykała się z kimś na boku pod moją nieobecność. Nie pozwoliłbym na coś takiego, nie pod moim dachem. No, słuchaj, no może spotykała się z kimś w tajemnicy, ale wierz mi, że ja naprawdę nic o tym nie wiem. A jej zachowanie? Niczego nie podejrzewaliście? Wiesz, ona miała kłopoty w pracy, ale jak próbowałam z nią o czymś rozmawiać, to ucinała rozmowę całkowicie. A może szef stosował wobec niej mobbing, albo ktoś ją szantażował? Szantażował? No. Myślisz? No wiesz, to trochę by się zgadzało, że przez to wyprzedawała to wszystko. Muszę to sprawdzić. Teraz tylko w pracy dowiem się, o co chodzi. Jak kogoś ma i ten ktoś namieszał jej w głowie, to nie wiem, co mu zrobię. Nareszcie jesteś. Lejesz miód na nasze serca. Chodź. Czyżby nadszedł właściwy dzień, także i dla ciebie? Widzę to w twoich oczach. Tak, Cieszę się, że się zdecydowałaś. trochę mi to zajęło, ale w końcu podjęłam decyzję. Byłem tego pewien. To nie mogło się inaczej potoczyć. Spójrz na twarze tych wszystkich szczęśliwych ludzi. Tylko tutaj możesz być naprawdę wolna. Wiele dni do tego dochodziłam. Chciałabyś to jakoś wyrazić? Tak, proszę was o przyjęcie mnie do wspólnoty. Zacznijmy więc obrzęd wstąpienia. Późnym popołudniem z firmy, w której pracowała Renata, wrócił Błażej. No i co, Błażejku, spotkałeś się z Renatą? A, gdzie tam? No to nie było jej w pracy? Ona już tam nie pracuje. Co takiego? Zwolniła się wczoraj. Rzuciła pracę akurat wtedy, kiedy ty przyjechałeś? A co to ma ze mną wspólnego? A nie wiem. Ale nie sądzisz, że to dziwny zbieg okoliczności? Przecież ja chciałam założyć z nią rodzinę, kupić nam mieszkanie. No, nie przesadzaj, daj chłopakowi spokój. Przecież on nie ma z tym nic wspólnego. Nie dbałem o nią. Błażej, co ty mówisz? Jak nie dbałeś? Za mało czasu jej ostatnio poświęcałem. Gdybym wiedział, że to się tak skończy, to bym nigdy nie wyjeżdżał. Błażejku, wyjechałeś po to, żebyście mieli zapewnioną lepszą przyszłość. No co ty, dziecko, mówisz? Wszystko robiłem dla nas. No oczywiście, że tak. Ona mnie tak potraktowała. Ktoś musiał jej zrobić niezłe pranie mózgu. Zachowywała się jak nie ona. Jak była zupełnie obcą osobą. Coś się stało, czy... Nie wiem. Nie wiem, dziecko. Masz klucze? A jak myślisz? Kurczę, Mariusz, wiesz co? Chyba zapomniałam telefon. Otworzysz mi jeszcze i ja obiecuję, że teraz ja zamknę. Całe szczęście, że jeszcze nie zamknęliście.
Tak, a o co chodzi? Nazywam się Rafał Szymański. Tu podobno jest zastawiony mój monocykl. No, monocykl jest zastawiony, ale nie wiemy, czy on jest pański. Czy pan go zostawiał? Chyba ktoś inny go zostawiał. Chociaż był podobny. Podobny? To pewnie był mój braciszek, Leszek Szymański, ksywa mi Kruta. Przykro mi, ale nie możemy panu udzielać takiej informacji. Ale macie mój sprzęt. Właśnie nie wiemy, czy pański. Sąsiadka go widziała. Kolor się zgadza i miał taką charakterystyczną trąbkę. Trąbkę miała, ale czy ma pan jakiś dokument na to? No nie mam dokumentów, bo to był kupiony z drugiej ręki dawno temu. Brat na pewno też nie ma żadnego dokumentu. No, dokumentów nie miał. No i widzi pan, nie wiemy, czy on jest pański, czy pańskiego brata. Ale ja go muszę odzyskać. No to nie wiem, no to niech się pan z bratem dogada. Już ja się z nim dogadam. Niech pan poczeka i nie robi nic głupiego, dobrze? Co głupiego? Co głupiego? Mam się dać okradać? No to jeżeli uważa pan, że brat pana okradł, no to może lepiej zgłosić to na policję, niż samemu wymierzać sprawiedliwość, nie? Nie jestem kapusiem. Żeby się pan tylko nie okazał kimś gorszym. Wie pan, w gniewie można robić różne głupoty. Spokojnie, nie zrobię mu nic złego, ale sprawiedliwość musi być. Faktem było, że przyjęliśmy ten monocykl od Mikruty bez papierów. Ale nie mogliśmy oddać go po prostu jakiemuś innemu rzekomemu właścicielowi. Mieliśmy nadzieję, że panowie wszystko sobie wyjaśnią. Późnym popołudniem w gospodarstwie na uboczu trwała ceremonia przyjęcia Renaty do wspólnoty. Niech ogień połączy cię z nami. Niech ten kosmyk włosów spłonie na znak oczyszczenia i pozbycia się zła doczesnego, które dotychczas towarzyszyło jej życiu. Niech spłonie! Pozbyłaś się wszelkich dóbr materialnych. Niech ten wianek będzie znakiem wszystkiego tego, co posiadasz. Witaj wśród nas. Dziękuję. Witajcie. Ja osobiście również bardzo cieszę się, że jesteś z nami. Następnego dnia w gospodarstwie członkowie wspólnoty razem z nowo przyjętą Renatą wykonywali swoje codzienne obowiązki. Chciałbym z tobą porozmawiać. Dziś chciałbym ci bardzo podziękować, że jesteś tutaj z nami. Nie, to ja muszę podziękować. Naprawdę czuję się tutaj fantastycznie. Widzisz, chciałbym, żebyś mnie dobrze zrozumiała. Jestem tobą nieco zawiedziony. Ale dlaczego, mistrzu? Zrobiłam coś nie tak? Czy pozbyłaś się wszystkich rzeczy materialnych, które miałaś w poprzednim świecie? Nic więcej nie mam. Przeliczyłem dokładnie twój wkład do wspólnoty i okazało się tego naprawdę niewiele. Ale sprzedałam cały swój majątek. Naprawdę. Ale to nieuczciwe wobec wszystkich innych członków wspólnoty. Oni naprawdę się postarali. Rozumiem, ja nie byłam zbyt majętna w poprzednim życiu. Musisz zrozumieć, że od tego zależy nasz byt. Wszystko to, co wniesiemy i to, co wypracujemy. To był cały mój majątek. Dałaś wszystko to, co zdobyłaś bez trudu. Poszłaś po linii najmniejszego oporu. A gdzie w tym wszystkim jest poświęcenie? To co ja mam teraz zrobić? Świat poza naszą wspólnotą jest jak uprawne pole, z którego powinniśmy czerpać. Wszystko potem i tak się wyrówna. Więc mam tam wrócić? Nie chcesz chyba być członkiem drugiej kategorii. Nie, mistrzu. Jacek, ty jesteś pewien, że to jest już czas na takie wyjście? Choć miałby się toczyć albo o wszystko obijać, to chociaż nie muszę taszyć tych pieprzonych kul. Ale moim zdaniem to ty powinieneś schować dumę do kieszeni. Ja wracam po kulę. Ani się waż. Jacek, ale tutaj chodzi o twoje zdrowie. Właśnie chodzi o moje zdrowie. Zrobisz sobie tylko krzywdę. Jacek, ja nie mogę na to patrzeć. To nie patrz, idę na komendę. Dzielnicowy może przyjechać tutaj. Nie rozumiesz, że ja już nie chcę? Ha, ale on wie, że ty
Ledwo się ruszasz. Angelika, spóźni się do pracy, a Marysia do szkoły. Świetnie sobie radzisz, tato. Dzięki, córce. Wieczorem to już pewnie będziesz biegał. No pewnie i zrobimy sobie wyścigi. To pa. Papa! Byłam zła na Jacka, że pokazywał, jaki z niego chojrak. Odbijało się to tylko źle na jego zdrowiu. Takie unoszenie się honorem strasznie mnie denerwowało. Renata pojawiła się w swoim domu pod nieobecność rodziców. Od razu zabrała się do przeszukiwania pomieszczeń w celu znalezienia cennych przedmiotów. Patrzę i oczom nie wierzę. Musiałem aż podejść, żeby zobaczyć, czy to naprawdę ty. Czego chcesz, Kielak? Żałośnie wyglądasz, jak tak pustykasz. A to teraz będziesz mi żałował? Nie będę się nad tobą żalał, tylko podziwiam, no. A mógłbyś podziwiać gdzieś indziej? Wracasz do formy, ale od miasta to trzymaj się z daleka. A co, grozisz mi? Nie, daję dobre rady. W mieście już nic nie znaczysz, więc nie ma tu dla ciebie miejsca. I bardzo dobrze. Tylko sprawdzam, czy rozumiesz, żeby ozorem nie mielić na próżno. No dobra, powiedziałeś swoje, daj mi spokój. Słuchaj, jeżeli zaczniesz już chodzić jak człowiek, to dupa w troki miasta, rozumiesz? To już nie brzmi jak dobra rada. W dupie to mam. Jak to brzmi? Jeżeli nie będziesz słuchał po dobroci, to ci na dobre połamiemy te kulasy, rozumiesz? Widzę, że odrobiłeś lekcję. Dokładnie tak. Uważaj. Prosto z mieszkania rodziców Renata udała się do lombardu, by pozbyć się zabranych rzeczy. Wygląda, jakby wyprzedawała pani wszystko, co ma. No bo wyjeżdżam za granicę i z tym wszystkim się przecież nie zabiorę, a pieniądze się łatwiej przechowuje. Jeszcze... O, jeszcze tutaj ten To ja wyrzucę. Dobrze. No wczoraj wyglądało, jak już pani wyjeżdżała gdzieś. Dźwigała pani tę ciężką No walizkę? tak, ale nie zabrałam się ze wszystkim, zresztą po co ja się tłumaczę. Możemy się jakoś rozliczyć szybko? Ja jeszcze muszę wypisać umowę. No ale nie wiem, no po co te formalności? Przecież, kurczę, bierzecie, czy mam iść do konkurencji? Proszę pani, spokojnie, musimy wszystko sprawdzić. Musimy mieć pewność, że te rzeczy należą do pani, bo na przykład ten zegarek wygląda na typowo męski. No tak, ale to pamiątka po ojcu. No ale co to pana interesuje? Wczoraj nie robiliście żadnych problemów. Proszę pani, ale dzisiaj mamy uzasadnione wątpliwości. I niestety nie możemy od pani niczego przyjąć. No ale dlaczego? No przecież, kurczę, nagle zmieniacie tak zdanie, no. Postraciliśmy zaufanie do pani. Świetnie. No to w takim razie jak chcecie. Takich lombardów jak wasz jest na pęczki. Kobieta zachowywała się bardzo dziwnie.
Musiała wpaść w niezłe tarapaty, skoro tak gorączkowo wszystkiego się pozbywała. Myślisz, że przesadziłem? No, myślę, że tak. Kobieta była ewidentnie w potrzebie, a my zamiast jej pomóc, to wysłaliśmy ją z kwitkiem. Tak, ale nie jesteśmy fundacją. No tak, ale wystarczyło spisać jakieś oświadczenia i moglibyśmy od niej wziąć wszystko. Tak. Tylko widziałaś, jak ona się zachowywała. No jak człowiek w potrzebie? Albo jak człowiek, który jest na głodzie narkotykowym. Przesadzasz. Dzień dobry. Czym pani możemy pomóc? Halo? Cześć. Jacek? Angelika, potrzebuję twojej pomocy. Ale coś się stało? Nie no, właściwie nic takiego, ale Ale wszystko jest okej, tak? chyba nie dam rady wrócić do domu. Dobra, gdzie jesteś? W parku. Podejdę od ulicy Żeromskiego. Okej. Mariusz, będę musiała wyjść. Jacek nie potrafi sam wrócić do domu. A gdzie on jest? W parku miejskim. To daleko od was. No tak, no, ubzdurał sobie, że sam pójdzie na komendę, zgrywa twardziela. Słuchaj, to może zróbmy tak, że ty zostaniesz, a ja pojadę i przywiozę go samochodem. Naprawdę mógłbyś? No, żaden problem. No, tak będzie lepiej, tylko pokaż pani kolczyk. Jasne, wielkie dzięki. On będzie czekał przy wyjściu od strony Żeromskiego. Dobra. Okej. Byłam wdzięczna Mariuszowi, że pospieszył z pomocą. A na Jacka byłam zła, że nie dawał sobie przemówić do rozsądku i potem takie były tego efekty. Totalnie, po tym wszystkim. Królestwo za kawę zrobić ci też? O tak, tak, proszę. Słuchaj, a gdzie jest ekspres? Jak ekspres? Co? No nie ma. Jak nie ma? Ty, ale czekaj. Patera, figurki, biżuteria. Przestawiałeś to? Nie no, skąd? Nie ma wieży. Okradziono nas. No jak nas okradziono? Przecież okna są zamknięte, normalnie otworzyłeś drzwi. Renata. Co? To niemożliwe. No wróciła po swoje rzeczy i przy okazji zabrała nasze. Co, okradła nas? Dzwonię na policję. Weź przestań. Przestań, na własne dziecko chcesz nadawać? Przynajmniej będą jej szukać. No nie ma go, mówię ci. Nie rozumiem, mówił, że będzie czekał od tej strony. Nie wiem, może nie doszedł. Raczej zawziął się i poszedł do domu. Cały Jacek. A cholera, czekaj, widzę go. Mariusz, co się dzieje? Nic, Jacek już jest. He! Zostaw go! Uważaj, nóż! Wypier... Już! Nic ci jest? Dzięki, stary. Świetnie sobie z nimi poradziłeś. Co to było? Moja przeszłość. Chodź. Całe szczęście, że zjawiłem się w odpowiednim momencie. Za Jackiem ciągnęły się dawne demony i nie dawały o sobie zapomnieć. To nie wróżyło dobrze na przyszłość. Następnego dnia rodzice Renaty zdecydowali się przyjść razem z Błażejem do Lombardu, który był jedynym punktem wyjścia do poszukiwań Renaty. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie było tu przypadkiem naszej córki Renaty? Przykro mi, ale nie mogę państwu udzielić takiej informacji. Okradła nas. Jak coś od niej wzięliście, to jesteście paserami. No dobrze, była tutaj, ale odprawiliśmy ją z kwitkiem. Szkoda, bo moglibyśmy odzyskać parę rzeczy, a tak pewnie sprzedała je gdzie indziej. Nie wiecie, gdzie pojechała? Jezu, gdzie ona się podziewa? A monitoring macie? No można zerknąć? No, gdyby przyniosła coś tutaj z domu, mielibyśmy dowód. Ale co nam to pomoże? Przecież i tak jej nie namierzymy. Zaraz, ale rachunek powinien jeszcze gdzieś tutaj być. Proszę poszukać. Jaki rachunek? Jest. Wypadł jej wczoraj. Może to coś pomoże. Rachunek ze sklepu. Węgrowo, ale ja w ogóle nie kojarzę takiej miejscowości. Wczorajsza data. Musiała tam pojechać rano i przyjechać do Lombardu. Jedźmy tam. Jedźmy. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Angelika zaimponowała mi przytomnością umysłu.
Niepozorny papierek okazał się świetnym tropem. Miałem nadzieję, że rodzice odnajdą swoją córkę. Rodzice Renaty wraz z Błażejem udali się do Węgrowa. Rozpytując mieszkańców, w końcu namierzyli gospodarstwo, w którym przebywali nieznani w wiosce ludzie. Słuchajcie, co robimy? Halo? Halo? Jest tu może Renata? To prywatna posiadłość, proszę stąd odejść. Jak odejść? Wiemy, że ona tu jest. Ludzie ze wsi ją widzieli. I doskonale wiemy, co się tutaj wyrabia. Żyjemy tu po swojemu, spokojnie, nie wadząc nikomu. Skoro jesteście tacy pokojowi, to pozwólcie nam się rozejrzeć. Proszę stąd odejść. Wynoście się, Michale! Spuść psy! Chcieliśmy tylko porozmawiać z naszą córką. Co jej zrobiliście? Renata! Renatko! A policja też już tu jedzie, żebyś sobie nie myślał. Renata! Mariusz, Tak? a co tam się wczoraj wydarzyło w parku? Co? Nic. A co? Ubranie Jacka było całe brudne, a na jego ciele były wyraźne ślady pobicia. No widocznie się potknął. Mariusz. Sorry za drzwi. Nie szkodzi. O, to nam jeszcze tylko trapezu brakuje i możemy cyrk otwierać. A no miał pan przyjść z bratem od tego monocykla. To później, najpierw chciałem szczudła opchnąć. Wiedziałem, że tu będziesz, złodzieju jeden. Złodzieju? A kto mi monocykl podpieprzył? spokojnie. A te szczudła to może same ci się do ręki przykleiły? Jakbyś mi nie podkradał widzów, to by nie było sprawy. Ja tobie? Nie dość, że złodziej, to jeszcze kłamca. Ej, zabierzcie ode mnie tego psychopatę! Uspokójcie się, bo potraktuję was gazem. No. Tak czułem. Gdy tylko ten Szymański przekroczył próg Lombardu, wiedziałem, że to się skończy wielką awanturą. Renata! Strasznie się o ciebie bałem. Córeczko, wracaj do domu. Tutaj jest mój dom. Moja nowa rodzina. Zobacz. Boże, przecież to jakaś sekta. Spójrz na twarze tych wszystkich ludzi. Przecież wyglądają, jakby byli, nie wiem, zaczadzeni. Dzień dobry. Jest policja. Starszy posterunkowy Zalewski. Dostaliśmy wezwanie w sprawie kradzieży. Nasza córka nas okradła i zniknęła i pojawiła się tutaj. Aresztujcie ich, przecież to jest jakaś sekta. Spokojnie. Może mi pan powiedzieć, o co tutaj chodzi? Jesteśmy spokojnie żyjącą społecznością. Tutaj wszyscy są dorośli i przebywają dobrowolnie. A co ze skradzionymi przedmiotami? Nie ma tutaj takich rzeczy. Jak nie ma? Żyjemy skromnie. Sraty taty. Panowie, wejdźcie tam i zróbcie przeszukanie. Może nas pan wpuścić? Hej, spokojnie! Co zrobiłeś? Co też pan robi? Nie chcę się pan uspokoić! Proszę się uspokoić! Wiekili! Proszę się uspokoić! Proszę się uspokoić. Czyli pan chodzi na szczudłach, a pan jeździ na monocyklu, tak? Mamy ten sam rewir i walczymy o tych samych turystów i przechodniów. Panowie jesteście braćmi. No to akurat chyba najmniej ważne. No, to akurat chyba najważniejsze, co? No nie możecie się jakoś dogadać? Stworzyć jakieś wspólne show. No, na przykład pan będzie chodził na szczudłach, rozstawi pan te szczudła szeroko, a pan będzie na monocyklu jeździł slalomem między nogami. Nie, bo z tymi występami na ulicy to był mój pomysł, a on się do mnie przyssał jak pijawka. Ale każdy ma prawo do występów. No to sobie znajdź inną ulicę. Ale ta jest najlepsza. Słuchajcie, jak się nie dogadacie, to nie zarobicie. A jak będziecie sobie podkładać świnie, to narobicie sobie jeszcze większych problemów. Dogadajcie się, ustalcie zasady, podział kasy, a stworzycie dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. No. Oj, ciężko im szły te negocjacje, ciężko. No ale jakoś w końcu się dogadali. No i nam też spadł kamień z serca. Ja jestem niewinna, naprawdę, nic nie zrobiłam. Wszystko wyjaśnimy na komisariacie. Pomóż mi, przecież jesteśmy wspólnotą. Spokojnie. Zróbcie coś. Spokojnie, widać, taka jest twoja karma i przeznaczenie. Ale błagam cię, ja nie mogę wracać do domu, ja muszę tu zostać, nie poradzę sobie bez ciebie, no. Błagam, to wy jesteście moją rodziną, błagam, ja nie chcę wracać do domu. Córeczko, nie martw się. My wycofamy to oskarżenie. Zrobiliśmy to tylko dlatego, żeby cię stąd zabrać. Nie znam was! Zostaw mnie! Dla mnie nie
nie istniejecie, rozumiesz? To jest moja prawdziwa rodzina! Proszę pana, Zobacz, co zrobiłeś! Proszę o spokój! Wybrałeś jej Spokój! Powiedziałem uspokój się, bo będzie zatrzymany za napaść. Spokój. Zna pan personalnie wszystkich mieszkańców? Oczywiście. To poproszę o taką listę. Ale po co? Wszyscy tutaj przebywają dobrowolnie. Proszę pana, proszę nie dyskutować, poproszę o taką listę, dobrze? Jak najszybciej. Wow! Widzicie, teraz macie już swój show. No ale to musielibyście z nami występować. No jasne, na gościnnych występach. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Ale chwileczkę, te maczugi są zastawione w lombardzie, proszę zostawić. Aha! Wow! Moja. Na razie. Cześć. No i nie można było tak od razu? Nie wiem, dlaczego ludzie najpierw szukają awantur, a potem często nie można się już pogodzić. Z tymi dwoma na szczęście się udało. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Macie jeszcze ten pierścionek zaręczynowy Renaty? Jasne. A jak sytuacja się rozwinęła? Renata wróciła do pana? Chciałbym. Renata była w sekcie. Jezu. Ale co, udało się ją wyciągnąć, tak? Tak, ale kompletnie zamknęła się w sobie. Nawet nie wiemy, w jaki sposób trafiła do tej sekty. No i co pan dalej zamierza? Rodzice podtrzymali zarzut kradzieży. Dzięki temu możemy trzymać ją z dala od sekty. No a co z sektą? Działa, póki są jej wyznawcy. A guru? Zamknęli go. Na terenie wspólnoty była poszukiwana kobieta, więc dostał zarzut utrudniania śledztwa. Jest jakaś szansa na pomoc dla Renaty? Tak, jest pod opieką psychologa. Jesteśmy dobrej myśli. Bardzo ci na niej zależy, co? Będę walczył do końca. Jak Renata z tego wyjdzie, to spróbuję się jej oświadczyć jeszcze raz. No to trzymamy kciuki. Na pewno wszystko się uda. Chciałbym wykupić pierścionek. Jasne. Jeszcze mi się przyda. Tu jest... W następnym odcinku mężczyzna znęca się nad żoną i przybranym synem. Nie ma go? Tata poszedł na drugą zmianę. On nie jest moim ojcem. Znowu? Zabiję go za to, co ci zrobił. Lolek staje w obronie klientki przed jej agresywnym mężem. Ja też na to pracowałam, rozumiesz? Ej! Ty! Jurek, nie! Zostaw go! Znana grupa kabaretowa Kabaret z Konopi odwiedza Lombard. Dzień dobry. Czym możemy pomóc? Popatrzeć i posłuchać. Nie rozumiem. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.